Za moimi plecami widzicie maraton 50 kumitek, który odbywa się na Eco Poland Summer Camp. Jest to 50. edycja tego obozu. Zobaczcie koniecznie całą relację z tego wydarzenia. Albo kręgosłupów łamanych, nie wiem co, ale... Most important thing for us is... Nagrodę za najwcześniejszy rozruch zdobywa... Co wy wygłupiacie się z takimi, po co wam to? Po 40. walce jak? I jesteśmy już po pierwszym treningu, który składał się głównie z Kihon. Tempo, jak na Japończyków, przystało zabójcze. Myślę, że tutaj bardzo mocno dało się we znaki. Fajnym elementem było na pewno zrobienie technik w liczbie 50. Każda technika, która była wykonywana na tym treningu, była wykonywana w liczbie 50 z racji tego, że jest to 50. obóz. A oprócz tego Mawashigeri na podejście zostało zrobione 100 razy i to też jest symbolika jako 100. rocznica urodzin Sosai Masatatsu Oyamy, które przypada właśnie na ten rok. A za chwileczkę kolejny trening, tym razem z sensei Hajimon Kyohei. Jak tam chłopaki, jak po treningu? Bardzo dobrze. Jak tempo na Kihon? W sam raz, idealne. Można się zmęczyć. Jak przystało na 50-letni obóz. To byli chłopaki z Biako, z Myślenic. Koniecznie obserwujcie ich TikToka, bo robią naprawdę świetne, zabawne karateckie TikToki. Drugi trening i do Geiko, i kata, a miejmy nadzieję, że już niedługo na treningach pojawią się jakieś kombinacje z walk, więc oglądajcie do końca. No proszę Państwa, nagrodę za najwcześniejszy rozruch na obozie zdobywa Eco Polska. 6:30. Ale nie ma spania, nie ma miękkiej gry. Lecimy na rozruch. Jak tam chłopaki? Wyspaliście się? trochę wcześniej, nie? No. Widać w was duży entuzjazm. No nic, zobaczymy co to będzie. Co to się dzieje tutaj, sensei? Ustawiamy napis piękny. Jaki? Pomiędzy 50 i Camp? Tak. Okej. Łatwiejszą literkę I. Oczywiście sami czempioni. Proszę bardzo, ustawa. Zrobi kropkę, nie? Jak na razie obóz? Jak najbardziej super. No to zobaczmy, co wyjdzie z tego napisu.
jest centralne szkolenie ICO w Polsce. Ważny jest dla naszej organizacji, bo tutaj przyjeżdżają wszyscy liderzy klubów, operatorzy, branchów, kierownicy ośrodków. Tu jesteśmy 4 dni, więc jest czas, żeby również zadbać o w szerszym wymiarze szkolenie sędziów. Prowadzącymi są Shihan Goraj, do którego zadań należy poprowadzenie tego kursu, spotkania, przeprowadzenie egzaminów, i przyjechał świetny instruktor. Po raz pierwszy jest w Polsce, Kyohei Ajima. Był mistrzem Japonii w kategorii otwartej. Łącznie bierze udział 9 krajów plus Polska, natomiast uczestników wszystkich mamy niecałe 290. Wprawdzie widzowie już pewnie zauważyli na niektórych naszych wideo, że niektórzy uczestnicy na swoich obi mają czerwony pasek. Co ten pasek oznacza i dlaczego w zasadzie oni go mają? Poza oznaczeniem stopnia jest taka banderolka. To taka historia. Kilkanaście lat temu zobaczyłem takie banderolki u kolegów nie z Kyokushin, z innej organizacji karate. Co wy wygłupiacie się z takimi, po co wam to? No bo my tak oznaczamy, kiedy ktoś bierze udział w gashuku. Z dystansem do tego podszedłem, ale kiedy zaczęliśmy organizować tu w Lublinie te obozy i jeszcze fighters campy, tym bardziej, które w Nałęczowie zawsze w lutym się dzieją, okazało się, że jak najlepiej uporządkować grupę, to po prostu taką banderolkę jako taki wizytówkę, że jestem tutaj uczestnikiem. Czasami to są różne banderole, bo różne grupy, od razu się dzielimy na 3 przeważnie w Nałęczowie, a tutaj na 1. Ale stało się to taką pamiątką swoistą, naturalną, bo ludzie nie odrywają tego jadąc do domu. Bardzo dużo osób trenuje z tym do następnego roku. Odrywa tą, przykleja w przyszłym roku następną. Także to taka niechcący zrobiła się taka właśnie pamiąteczka. Rozpoczął się właśnie 3. blok treningowy, ale zanim opowiem wam o tym, co dzieje się podczas tego bloku, to muszę podkreślić, że jak na każdym obozie, tak i tutaj również jest bardzo pielęgnowana dyscyplina, która jest bardzo ważna w karate. Tak jak na wielu obozach, ćwiczący przed rozpoczęciem treningu ustawiają się w szeregi i czekają, aż prowadzący przyjdzie na salę. Analogicznie, gdy kończy się trening, również ćwiczący wychodzą dopiero po tym, gdy prowadzący wyjdzie z sali. I ciekawostką jest również to, że w organizacji ICO nadal praktykuje się kata ura, co w niektórych organizacjach już nie obowiązuje. Ura, dla tych, co nie wiedzą, to kata, w których pomiędzy krokami wykonuje się obrót. Jest to niezwykle ciężkie do wykonania kata i tak naprawdę każdy pinian, czy każde taikyoku i tak dalej można wykonywać w formie ura. Tutaj trenuje się piniany, a na sali obok trenuje się wyższe kata i tam trenują drugie dany wzwyż. Skończyliśmy właśnie ostatni trening, tym samym kończymy drugi dzień obozu. Za moimi plecami widzicie jeszcze ostatnie osoby ćwiczące i przygotowujące swoje kata, tak żeby były perfekcyjne, bo przed nami już jutro kulminacyjny punkt obozu, czyli egzamin. Jak przed egzaminem? Czekamy na zastrzyk adrenaliny. Tak. Aż nas przestanie Przyjdzie wszystko moc. boleć. Moc przyjdzie i damy radę. Co jest najmocniejszą stroną? Co pójdzie jak po maśle? Kata pójdzie jak po maśle. Kata pójdzie jak po maśle. Ile się przygotowywaliście? Całe życie. Dla nas się przygotowujemy całe życie. Od Tutaj ostatniego- sensei Maciek nas przygotował też bardzo dobrze, pomagał nam. Od ostatniego Nieśmiały. egzaminu, czyli parę lat. No to trzymamy kciuki. Jeszcze tylko jakie stopnie? 3. dan. 4. No to mam nadzieję, że po egzaminie już będą nowe stopnie. Os. Dobrze, jak ma być? Bojowy. Domyślam się, że tutaj z kata nie będzie problemu. Ja mam nadzieję, że nie, ale się okaże. Przed czym najbardziej się stresujesz? Znaczy, mnie to chyba najbardziej stresuje ten sprawnościowy egzamin, no bo to nigdy nie wiadomo. 50. rocznica, żeby coś tam głupiego do głowy nie wpadło. Ale nie, no spoko.
Drzwi od sali zostały zamknięte, a to oznacza, że egzamin właśnie się rozpoczął. Trzymamy kciuki za wszystkich zdających, a jest ich bardzo dużo, jak przystało na ogólnopolski egzamin. Również bardzo dużo osób zdaje na wyższe stopnie DAN. Z plotek, które krążyły wśród zdających, dużo osób obawiało się liczby 50, bo jest to 50. IKO Poland Summer Camp. Tymczasem równocześnie z egzaminem rozpoczął się trening z Ajimą Kyohei. My sobie tam pójdziemy po to, żeby po treningu wrócić tutaj i dowiedzieć się, jak wyglądał egzamin. Co było najlepszego na tych treningach? Najlepszego technika była, nie? Całe te nowości i w ogóle było super, naprawdę. Teraz widziałem, że kilka ciekawych kombinacji na sam koniec. Co robiliście? No, robiliśmy usiłomowashi, troszkę no, kondycyjnie. Niektórzy nie wysiadali, to samo ja tak samo. Tak. To ja tylko sprecyzuję, było burpees, a dopiero później usiromashi, tak? Tak, dokładnie. Czyli obóz, jak generalnie podsumuje senpai obóz? Super. Pierwsza klasa. No, ja jestem pełen podziwu. Co roku jak tutaj jestem, każdy zaproszony gość pokazuje inną jakość na najwyższym poziomie, na poziomie mistrzostw świata i zawsze jest to zaszczyt brać udział w tego typu treningach. Co w tym roku było najcięższego albo najciekawszego? Myślę, że każdy element, który jest pokazywany, jest pewną zagwozdką i czymś nowym. Karate, jak to sama nazwa wskazuje, pokazuje i uczy nas zawsze czegoś nowego, że nigdy nie stoimy w miejscu, tylko zawsze idziemy do przodu. Co jest najważniejsze w karate? Dyscyplina, charakter i żeby się nigdy nie poddawać. Mamy nadzieję, że egzaminujący, zdający egzamin nie poddają się w tym momencie na sali, ale lecimy już wypytać, co działo się na egzaminie, bo lada moment powinien się kończyć. Dziękuję, sensei. Os. Sensei, jak po egzaminie? Os. Ogólnie chyba jestem zadowolony, Tak? aczkolwiek to nigdy nie wiadomo, nie? Słyszeliśmy trzask upadających kijów albo kręgosłupów łamanych, nie wiem co, ale może sensei nam zdradzi, co było na egzaminie. No skakaliśmy przez kij i z tego między innymi mi 2 razy upadł kij, także nie poszło mi skakanie przez kij. Szkoda, bo trenowałem zawsze, mi wychodziło skakanie przez kij, dzisiaj niestety no nie poszło, nie? Jutro zostało nam jeszcze kumite, także jutro będzie zabawa i zobaczymy, jak tam dalej pójdzie, nie? O, sensei, jak egzamin? Egzamin był bardzo wymagający. No 3 godziny, warunki są duszno na sali, ale zrobiliśmy dużo techniki, było dużo kata, też dużo takich słów od Shihan na naukę, także było super. A jak wyglądał etap po etapie? Jakby mógł nam sensei zdradzić, bo nie mogliśmy wejść z kamerą na salę i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wyglądało. No, zaczęliśmy od podstaw tak naprawdę, od basicu, czyli kihon, uderzenie rękoma, różne techniki ręczne, różne techniki nożne, potem chodzenie w pozycjach, chodzenie z rękoma, z nogami, mix. No i potem przeszliśmy do kata oraz ćwiczeń sprawnościowych. Myślę, że cały egzamin był ciężki tak naprawdę. Mnóstwo technik, mnóstwo powtórzeń, ale przede wszystkim też takie nastawienie Shihan Gorai na to, żeby nas poprawić jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, żebyśmy robili technicznie wszystko. Więc dużo nacisku, dużo jeszcze małych poprawek, niuansów, dosłownie o milimetry przesuwaliśmy techniki, więc myślę, że pod takim kątem to nie tylko dla nas test, ale naprawdę porcja solidnej nauki. Jutro walki, jak nastawienie? Bojowe! No to trzymamy kciuki. Os! Mam nadzieję, że będziecie mogli oglądać porządne walki, nie tylko moje, ale i wszystkich kolegów z naszej reprezentacji i że z Japonii będziemy mogli wrócić dumnie wyniosąc nasze godło na klatce i będziecie wszyscy z nas dumni. Taki mamy plan.
tam sensei Oskar przed walkami? Bardzo dobrze, w końcu się doczekałem, to jest mój ulubiony dzień. Ile walk dzisiaj? 50, wszystkie. 50. Wszystkie. Będzie ogień. Jak przygotowania do Mistrzostw Świata? To dopiero zaczynamy, jest to początek przygotowań, robię siłkę, więc dzisiaj mogę być trochę sztywny, ale popracujemy nad tym, żeby ta noga trochę była na cała. I ruszyli. Rozpoczął się maraton 50 kumite na ostatnim dniu obozu IKO Poland Summer Camp. Dowiedzieliśmy się również, że w nadchodzących Mistrzostwach Świata Open, które odbędą się w listopadzie w organizacji IKO, wystartuje około 172 mężczyzn i około 45 kobiet. Zobaczmy, jak idą dalej walki naszym zawodnikom. Walki trwają po minutę. Lecimy. Sensei, ile na liczniku? Na liczniku 30 walk, właśnie się zaczyna 30 walka. Wszyscy muszą dotrzymać do końca. Dają radę? Dwie osoby się była mało, ale po szybkiej interwencji wrócili do walki. Po 40 walce jak? Bardzo dobrze. Jest ogień? Jest ogień, jeszcze dyszka. Jak idzie zawodnikom? Bardzo dobrze. Dają radę? Zbliżamy się do końca, zostało parę walk, to są najcięższe za nimi. Trzymają tą 50? Uczuł takie pytanie. To jest to. Do końca, jak tam? Jeszcze 15 minut. Ja myślałem, że dopiero do połowy się zbliżamy. Ostatnia walka, jak tam? Jak sensei, dali radę? A myślę, że super, naprawdę jestem z nich dumny. Tutaj też nie jest zimno, wcale znaczy jest ciepło. Cały obóz w nogach, także pokazaliśmy ducha karate. Os, jak tam biako? Po was to rozgrzewka, co? Nie. Jeszcze nie, może za rok. Jako tako.型は実際に相手と戦うことを想定して作られたものです。なのでその型の一つ一つの技に、意味や使い方がしっかりこう、型の中に、意味とか使い方が含まれているので、それをちゃんと実践で活用できるように稽古してます。It's a Kyokushin, strength Kyokushin is of course we are considered to be the strongest karate in the world. But the most important thing for us is philosophy. We have not only just using body to practice, but we have to practice mind and heart to be a kind and nice person. So that's the main strength of our organization. とにかく、毎日毎日日々の稽古が大切になります。1日休んでしまうともう本当に進化が止まってしまうのでしっかり走り続けて、皆さんで強くなりましょう。The important thing is, I would say continuation. What doesn't matter what age, you can keep training Kyokushin. That make you, of course, body healthy as well as mind very healthy. So keep training. I will do my best too.
Koniec 50 Kumite, ale również koniec 50. IKO Poland Summer Camp. Treningi prowadzili Shihan Katsuhito Gorai oraz Hajima Kyohei, mistrz Japonii. Bardzo dużo ciekawych treningów, dużo nowości, które są niezbędne dla zawodników, którzy chcą startować na matach międzynarodowych, a jak wiemy już w listopadzie odbywają się Mistrzostwa Świata Open organizacji IKO. Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich Polaków. Cieszymy się, że mogliśmy spędzić z Wami tutaj ten czas na obozie. Oczywiście zdjęcia znajdziecie na fanpage'u Okiem Sportowca, a my widzimy się już niedługo na kolejnych, najważniejszych wydarzeniach ze świata Kyokushin. Os!